Witam w następnej lekcji. Dzisiaj będziemy pracować z formularzem i z formą. Tak wygląda nasza forma, to możemy zmienić nagłówek. Klikamy Enter, to się zatwierdza. Dalej możesz zmienić kolor naszej formy. No tutaj w kolor, te kropeczki, tam się pojawia taki wybór koloru. Zmienić kursor, jaki będzie się wyświetlać na formie. Nasz kursor znika, jak najeżdżamy na tą formę. Możesz zmienić dokowanie formy. To jest funkcja border style, czyli będzie na przykład nasza forma się rozszerzać, czy nie będzie, czy pojedyncze, że nie będzie się rozszerzać. Tutaj w ogóle nie ma teraz ikonek u góry. Można włączyć, wyłączyć te ikonki. Jest na przykład, wyłączymy tu rozszerzenie na cały ekran wyłączone i teraz nie będziemy mogli powiększyć okna. Również dysk ten usunęliśmy. Jeszcze jest taka funkcja pozycja, gdzie ma się pojawić to okno. To jest jak w designerze, centrum desktopa. I tu jest na podstawie naszej pierwszej głównej formy, czyli tam będzie się pojawiać zawsze. Na przykład to wybierzemy. I zawsze będzie po centrum. To jest jakby też centrum, taka jak będziemy mieć dwa monitory, to pewnie będzie gdzieś po środku pokazywać się. Zazwyczaj wybieram tą funkcję Main from Center. Dalej co tutaj możesz zmienić? Standardowa. Na przykład wysokość, szerokość też. Nie, związane z taskbarem.
No tu nazwa formy. To tak samo przez widoczność visible. A tutaj ten Windows State oznacza, czyli na początku nasz program będzie od razu na cały ekran się rozszerzać. Przy starcie na przykład. On przy starcie się rozszerza. Albo na przykład od razu przy starcie będzie zminimalizowane. Nie będzie widoczne to. No to ustawiam zawsze na nowo. Może dawać toolbar. No tutaj z tej strony to jest jakby to będzie do prawej strony jakby przyklejone naszego pulpitu, do lewej albo na cały monitor albo do dołu, na przykład do dołu. Dodamy tutaj taki przycisk. Plus, minus. Miejmy pionkę trochę większą. Będziemy klikać na plus, to będziemy to powiększyć. I tym przyciskiem będziemy zmniejszać naszą formę. Teraz jednocześnie powiększamy formę, pomniejszamy. Teraz dodamy taką funkcję
przezroczystości okno. Więc idziemy tutaj do Command Controls. Dodajemy trackbar. Rozszerzamy to. Piszemy pozycję 255. Najpierw maksymalnie. Dlaczego to 255? Bo tutaj mamy alpha blend value 255. Maksymalna wartość, nie przezroczystość. Musimy włączyć alpha blend. Będzie działać ta funkcja. No, klikamy teraz na ten trackbar. Musimy zmienić minimalną pozycję, na przykład 5. Maksymalnie 255 i pozycję też 255. Teraz przejdziemy w zdarzenie on change. No i tu dodamy zmienną pause. Wartość integer. To jest typ zmiennej. Ale musimy przypisać do tej zmiennej pause trackbar. I to pozycja. Dalej nasza forma. Wracamy się do alpha blend value. I przypisujemy naszą zmienną pose. No i teraz będziemy zmienić naszą przezroczystość. Okno. Więc takim sposobem możemy robić nowoczesny interfejs Lazarus, takie przezroczyste, z tymi efektami różnymi. Subskrybuj kanał Programista, a świat kodu stanie przed tobą otworem. Programista, gdzie każdy może być twórcą, prawdziwym reformatorem. Gry to nasza pasja, nauka nasza droga, razem tworzymy świat cyfrowy. Subskrybuj, by poznać wiedzę.